Emulacja sprzętowa oparta na FPGA była jeszcze do niedawna po pierwsze bardzo drogą zabawą, gdyż sprzęty na niej oparte kosztowały czasami i po kilka tysięcy złotych, a po drugie była przez swój, co prawda, głównie pozorny stopień skomplikowania przeznaczona głównie dla użytkowników, że tak powiem, zaangażowanych. Jakiś czas temu jeden człowiek postanowił to zmienić. Był nim taki Udon i jego firma Retro Remake. W 2024 roku wprowadził on na rynek klona najpopularniejszego rozwiązania do gier retro z tego typu, Mistera FPGA, u niego Mistera Pi za cenę zaledwie $160 za pełen zestaw, gdy w tamtym momencie tradycyjni sprzedawcy podobne sprzęty sprzedawali za około $450–650. Następnie postanowił stworzyć również rozwiązanie dla casualowych odbiorców, choć oparte na tych samych podstawach, to nie będące już kanapką wymagającą samodzielnego składania z płytek i elementów, ale po prostu konsolą, gotową do działania, całą estetyczną i łatwą w obsłudze. I tak powstał pomysł na Super Station One, która przy okazji miała być też w pełni kompatybilna z kultową konsolą Sony PlayStation One, łącznie z obsługą padów, kart pamięci czy samych gier na CD. Czyli mamy tutaj z jednej strony sprzętowy klon konsoli PS1, z drugiej strony kombajn do odpalania dziesiątek innych emulatorów sprzętowych, retrokomputerów i konsol. Zamówiłem sprzęt w październiku i zaledwie po pół roku trafił on w moje ręce. No niestety w retro tak jest, że zazwyczaj czekają najdłużej ci, co kupili jakieś rzeczy pierwsi. Ja jednak nie będę wam już kazać dłużej czekać. Sprawdźmy, co do mnie trafiło. Pudełko, w którym znajduje się Super Station One, jest naprawdę ładne. Jak widzicie, i tutaj nie dziwota, nawiązuje ono do opakowania, w którym można było kupić PlayStation One, chociaż nie jest to kopia 1:1. Moja wersja to wersja Founders Edition. Posiadanie takiej wersji ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne, ale o tym powiem wam jeszcze za chwilę. Z tyłu pudełka mamy fotki oprogramowania, jakie znajdziemy załączone do konsoli. Oczywiście są to tylko darmowe demówki, darmowe oprogramowania, darmowe gry. Konsola nie jest wyposażona w żadne rzeczy, które są objęte jakąkolwiek licencją. Nie ma tutaj w środku piractwa, przynajmniej na początku. Jeszcze informacja o zawartości, 2 kable, karta SD, oczywiście konsola, nie ma tutaj zasilacza. Nie ma co przedłużać, zajrzyjmy do środka i sprawdźmy, co tak naprawdę tam się znajduje. W pierwszym pudełku mamy przede wszystkim drugie pudełko, a w nim dopiero mamy, można powiedzieć, trzecie pudełko, w którym znajduje się już sama konsola. A konsola, no już widzicie, że prezentuje się naprawdę fajnie, ale na chwilę ją odłóżmy i sprawdźmy pozostałe akcesoria. Co my tutaj mamy? Naklejkę z napisem Super Station One, kabelek HDMI do podłączania jej do telewizora, kabelek USB do zasilania, naklejkę R² oraz taką karteczkę z kodem QR, który ma nas prowadzić do instrukcji obsługi i oprogramowania konsoli. Tutaj wam zdradzę, że na razie link ten zaprowadzi nas do figi z Maciem. Nie ma jeszcze do pobrania ani oprogramowania, ani instrukcji, ani niczego. Ale spokojnie, jednocześnie uprzedzam, że konsola działa, tylko pokażę to za moment. Wróćmy na razie do oglądania sprzętu z wierzchu. Sama konsola jest prześliczna. Bardzo podoba mi się też faktura tego plastiku, taka lekko chropowata. Super Station One wyszło w kilku wersjach kolorystycznych, w przeźroczystym niebieskim, w czarnym. Ja wybrałem, jak widzicie, klasyczną szarość PlayStation One. Zanim opowiem wam o wszystkich złączach, jakie tutaj znajdziemy, spójrzmy sobie naokoło, jak ta konsola wygląda, kiedy wszystkie klapki są pozamykane. Wygląda naprawdę fajnie. Wszystko jest zrobione tak, jak powinno być zrobione w produkcie, który jest przeznaczony dla konsumenta końcowego. To nie jest jakiś prototyp, to nie jest jakaś składanka jak Mister Pi czy Mister FPGA. Tutaj naprawdę mamy wrażenie, że jest to urządzenie, które nie będzie wstyd położyć gdzieś tam przy telewizorze czy pokazać rodzinie.
To jest coś, co naprawdę jest konsolą, a nie jakimś składakiem. Spójrzmy, co jest czym w tej konsoli. Na górze logo Retro Remake i nazwa konsoli One. Z jednej strony fizyczny przycisk zasilania. Fizyczne przyciski zasilania to ostatnio rzadkość. Z drugiej strony przycisk menu, który jest używany do wywołania, jak sama nazwa wskazuje, menu podczas działania konsoli. Z przodu mamy dwa porty, do których możemy włożyć klasyczne gamepady od PlayStation, czyli od PlayStation, PlayStation 1 i PlayStation 2. Między nimi jest slot na karty SD. W tym slocie siedzi karta z całym systemem konsoli i także na przykład z grami. W sumie dziwię się, że ten port na kartę SD jest umieszczony z przodu. Na karcie jest w końcu oprogramowanie systemowe całej konsoli, bez którego się ona nie odpali, nie uruchomi się po prostu. Wydawać by się mogło, że jeśli produkt ten przeznaczony jest także dla ludzi, którzy chcą odpalać tylko gierki z PSX-a, to lepiej byłoby przed nimi tą kartę ukryć gdzieś tam z tyłu sprzętu, bo jeśli mamy ją umiejscowioną między 5 portami, z których można coś wyciągnąć bez problemu, albo w ogóle zostawić puste, no to sami rozumiecie. A ta karta opcjonalna jednak nie jest. Nad kartą SD znajduje się jeden z 3 portów USB. Nad portami kontrolerów znajdziemy gniazda kart pamięci. Tutaj pasują tylko karty pamięci od pierwszej generacji konsol Sony. Oczywiście możemy takie karty włożyć 2. Czas na mięsko, czyli złącza pod klapkami. Z prawej strony konsoli pod klapką mamy złącze komponent, czyli 2 złącza audio i 3 złącza wideo. Między nimi znajdują się też tajemnicze przełączniki, o których też wspomnę później. Z tyłu złącze zasilania USB-C, 2 A 5V, ale obsługuje też wyższe napięcia. Obok 2 kolejne złącza USB do podłączania akcesoriów, jak kontrolery, pendrive'y, klawiatury. Co chcemy, to sobie tutaj właśnie podłączymy. Kolejne to nowoczesne wyjście HDMI, czyli wyjście obrazu i dźwięku w, powiedzmy, najwyższej cyfrowej jakości, jakie generuje ta konsola. Tuż obok wyjście DIN 10 standardu Sega Saturn. Tutaj znajdziemy wyjście S-Video, Video i RGB. Dzięki zastosowaniu tego złącza możemy sobie taką konsolę podłączyć do telewizora za pomocą kabla euro za dosłownie 30 zł. Kolejny port przypomina w kształcie port VGA i jak najbardziej możemy ten port jako VGA wykorzystywać, ale jest to port znany z rozszerzeń do mistera FPGA. Kupując odpowiednie kable można z niego wyprowadzić także sygnał RGB dla kart, komponent czy nawet S-Video. Obok mamy wyjście sygnału audio, jest to wyjście na mini jack, wyjście analogowe, ale również tutaj możemy tego portu używać jako wyjście sygnału optycznego. Ostatni port z tyłu konsoli to port Ethernet. Sama konsola ma też wbudowany Bluetooth i Wi-Fi, ale tego oczywiście nie widać na budowie. Przejdźmy na lewą stronę konsoli. Pierwsze mamy zwykłe wyjście Composite Video plus sygnał audio stereo, takie podstawowe złącze audio-wideo. Natomiast to tajemnicze czarne złącze to jest miejsce, do którego możemy wpiąć pistolety świetlne od PlayStation 1, które właśnie wymagały podłączenia, co prawda do złącza Composite Video, ale tutaj mamy osobny wtyk, jeśli na przykład mamy telewizor podłączony przez złącze euro do innego portu. A na samym końcu standardowe wyjście sygnału S-Video, chyba najrzadziej używane w telewizorach, ale jeśli ktoś taki telewizor posiada z takim złączem, nie ma niczego innego lepszego, nie ma RGB, nie ma komponenta, to też stąd może wyprowadzić ładniejszy sygnał wideo. A nie, chwila, zapomniałbym jeszcze o tajemniczej klapce pod spodem. Do tej klapki już niedługo będzie można podłączyć stację dokującą. O co chodzi z tą stacją? Może zauważyliście, że jak na klon konsoli PlayStation 1 to ma ona pewien mały problem. Jaki? Brak napędu optycznego. Ten jest, a może raczej będzie dostępny osobno jako stacja dokująca podczepiana od spodu konsoli. Obok napędu CD-DVD znajdziemy tam też miejsce na montaż dysku M2, 4 dodatkowe porty USB, port SNAC, to taki specjalny port do podczepiania retro kontrolerów.
także odbiornik podczerwieni, dostaniemy też pilota oraz kilka innych typowo deweloperskich złączy. Niestety stacje dokujące nie są jeszcze gotowe, choć w tym momencie są w masowej produkcji. Niedługo będą więc dosyłane osobom, które je zamówiły. Nie są one tak naprawdę wymagane do działania sprzętu, bo gry można równie dobrze odpalać nie z nośników oryginalnych, ale z ich obrazów, znaczy z kopii zapasowych. No ale co, nie czekajmy, odpalmy konsolkę. Wydawać by się mogło, że start jest prosty. Mamy naszego pada od PlayStation podłączonego do pierwszego portu. Wystarczy chyba tylko odpalić konsolę i będziemy mogli bawić się naszą nową zabawką. Musimy chwilę poczekać, aż się pojawi system operacyjny. No ale w sumie jakieś wita nas dziwne menu, a nasz pad tak naprawdę nie działa. A powinien, prawda? O co tu chodzi? Ano chodzi o to, że system dla tej konsoli nie jest jeszcze gotowy. Taki w tym momencie przygotowuje tak zwany tryb konsolowy, który to właśnie umożliwi pracę z tym sprzętem jak z konsolą. Sama nazwa na to wskazuje. Choćby za pomocą podłączonego pada do Playaka, który w tym momencie jeszcze nie jest przez system obsługiwany. Przez menu główne nie jest obsługiwane. To, co jest bowiem dostarczane w tej chwili na karcie SD, to lekko zmodyfikowana wersja zwykłej dystrybucji Mistera FPGA, wzbogacona o trochę softu, ulepszoną obsługę wyjść wideo, ale nadal jest to system, który trzeba ogarnąć. Nie jest to trudne, ale kupujący są rzucani w tym momencie na głęboką wodę. To są m.in. te wady Thunder Edition, która w tej chwili jest, bądźmy szczerzy, tak trochę niegotowa. Ponieważ pad od PlayStation nie działa w menu, sparujmy sobie pad bezprzewodowy. Tutaj trzeba przytrzymać dłużej menu, o tym akurat informacja na stronie się znajduje. I po momencie parowania, które wiecie, jak to bywa z parowaniem na Bluetoothie, zawsze jest trochę niewygodne, to po chwili możemy już spokojnie używać naszego pada. Oczywiście moglibyśmy sobie sprawę ułatwić, podłączając coś na kablu USB, czy to pada, czy klawiaturę. Możliwości tutaj jest naprawdę sporo. Osoba, która do tej pory nie widziała nigdy interfejsu użytkownika Mistera FPGA czy Mistera Pi, raczej będzie zagubiona i będzie musiała trochę sobie poglądać jakichś tutoriali na YouTubie, które właśnie nie będą przeznaczone dla tej konsoli Super Station One, tylko ogólnie dla Mistera FPGA. Ale co? My możemy od razu przejść do PlayStation i zobaczyć, jak to nam tutaj działa. Ponieważ w konsolce nie znajdują się żadne chronione prawem autorskim BIOSy, wykorzystano tutaj jakiś BIOS open source'owy, ale on prawdopodobnie też pozwoli nam odpalić jakieś gierki. Ja włączyłem sobie tester pada, bo on jest dołączony m.in. na karcie SD. No jak widzicie, pad działa, tylko nie o ten pad mi chodziło. Chciałbym, żeby działał pad oryginalny od PlayStation, a nie ten na Bluetoothie. Żeby odpalić pada na PlayStation, musimy się przełączyć na port SNAC. Porty SNAC to w Misterze takie specjalne interfejsy do podłączania oryginalnych urządzeń. W Super Station One na stałe mamy tutaj podłączone dwa wejścia na pady do PlayStation i dwa wejścia na karty pamięci. Na razie wybierzmy tylko, żeby pierwszy pad był przekierowany na to zewnętrzne złącze i co? No i działa. Tutaj muszę powiedzieć, że jest naprawdę fajnie. Jest tylko jeden mały problemik. Jeśli wrócimy z powrotem do menu, to ten pad znowu nie działa. Właśnie o tym mówiłem. Taki udon w tym momencie pracuje nad tym, by umożliwić używanie tych padów od PlayStation również w samym menu samej konsoli. W tym momencie jest to niemożliwe. Skoro przetestowaliśmy już pad i działa, to warto by było też przetestować kartę pamięci. Wziąłem więc pierwszą z brzegu i zaraz sobie ją przetestujemy. Żeby taka karta zadziałała, po pierwsze musimy mieć aktywny port SNAC przy tym padzie, przy którym jest karta, inaczej nie będzie to funkcjonowało, a po drugie musimy jeszcze wyraźnie ustawić, żeby karty były nie wirtualne, ale były używane prawdziwe. Włączyłem Crasha i ustawiłem ładowanie gry z pamięci, karty pamięci, ale jak widzicie, karta nie jest
wykrywana. A przy okazji to, że obraz miga, to jest spowodowane tym, że tutaj znowu mamy 60 klatek na sekundę, a kamera jest ustawiona na 50. Jeszcze rzuciłem okiem na Castlevanię. Tutaj także karty nie widzi. I zacząłem teraz kombinować. Wymieniałem BIOSy, zmieniałem porty. No, cuda nie widy. A okazało się, że po prostu nie wszystkie karty współpracują z tą konsolą. Zresztą sami zobaczcie. Taka karta współczesna z jednej strony, z drugiej strony karta oryginalna od Sony 1 MB i co? I w pierwszej system nie widzi, w drugiej jak najbardziej pojawiają się zapisy stanów gry. Żebyście nie myśleli, że to jest problem z lewym portem. Teraz siedzi tam oryginał i zapisy są widoczne. Teraz znowu do prawego portu włożyłem zamiennik, to taki dosyć skomplikowany i tutaj znowu też zapisy są widoczne. Przetestowałem 6 kart, które miałem pod ręką i z tych 6 zadziałały tylko 2. Oryginalna i jeden z zamienników. Z jednej strony jest to problem, z drugiej strony być może mało osób będzie korzystać z tych zewnętrznych kart pamięci, ale niektórzy pewnie będą chcieli przegrać swoje save'y na kartę SD, no i mogą mieć przynajmniej tutaj problem. Ale żeby wam trochę osłodzić tą sytuację, przetestowałem jeszcze pistolet świetny Namco Guncona. Jego podłącza się standardowo do portu pada, do portu SNAC i podłącza się go też do tego wyjścia, o którym mówiłem wcześniej. Zresztą jak tutaj widzicie, do tego czarnego wyjścia, czarnego cincha oznaczonego nazwą CON. I tutaj pistolet świetlny działa bez żadnego problemu. Uwielbiam pistolety świetlne, jestem mega zadowolony z tego faktu. To prawda, na tym małym monitorku strzelanie nie jest najprzyjemniejsze, ale zwróćcie uwagę na to, że ten monitor dostaje teraz sygnał RGB, a mimo wszystko pistolet działa. Także tutaj pełen sukces. No tak, no i o czym mogę wam tutaj dalej opowiadać? No normalnie bym pokazywał jeszcze, jak odpala się kolejne rdzenie konsoli, komputerów, ale w sumie robi się to tak samo, dokładnie tak samo jak na Misterze FPGA i Misterze Pi. Oczywiście z jednej strony to spoko, bo kto wie, to wie, ale z drugiej jak ktoś nie wie, to po co mu pokazywać i tłumaczyć to, gdy raczej jeśli już kupi Superstation One, to będzie mieć inny, prostszy interfejs. Może zamiast tego wrócimy do ciekawostek technicznych tej konkretnej konsoli, na przykład do licznych wyjść wideo. Superstation One jest wyposażona w możliwość generowania praktycznie każdego istniejącego standardu analogowego wideo, ale co jasne, używanie wyjścia cyfrowego HDMI jest w większości przypadków wygodniejsze. Tak na przykładzie Super Mario Bros., bo to będzie chyba najłatwiej, tak przedstawia się obraz zgrabowany właśnie z wyjścia HDMI. Tutaj nie ma w sumie żadnych zaskoczeń. Obraz jest po prostu idealny. Sprawdźmy inne wyjścia. Zacznijmy od standardowego Composite Video, czyli takiego, jakie zresztą NES miał wbudowane na standardzie. To te złącze po lewej stronie konsoli. Podłączmy tam zwykły kabelek audio-wideo. Jak to wygląda na monitorze? No właśnie tak, tylko dlaczego mamy czarno-biały obraz? Aż sprawdziłem, jak widzicie, czy na pewno rdzeń konsoli jest ustawiony w trybie PAL. Jest, ale przestawienie w NTSC powoduje migotanie ekranu. Teraz właśnie czas na pierwsze podejście do tych magicznych dip switchy w Superstation One. To te, które możecie znaleźć po drugiej stronie przy gniazdach komponent. Nie są one w tym momencie nigdzie opisane, zresztą w tym momencie nic nie jest nigdzie opisane, ale okazuje się, że jeśli otworzymy obudowę konsoli, to znajdziemy tam informacje, do czego służą. Przynajmniej tak na oko, do czego służą. Są to po kolei region konsoli PAL lub NTSC, sygnał Luma PAL lub NTSC, tryb FPGA lub EXT oraz Sync on Green Off lub Add. Konsolę dostajemy z ustawieniami NTSC, EXT i Add. Tutaj właśnie pierwszy switch jest ważny, to on decyduje, czy z wyjścia wideo wychodzi sygnał z kodowaniem kolorów PAL czy NTSC. Ilość klatek kontrolowana jest już przez samą konsolę, przez rdzeń,
ale ustawienie kolorów trzeba zmienić ręcznie. Ponieważ konsola dotarła ze switchem w dół na NTSC, przesuwamy go w górę na PAL. Sprawdźmy jeszcze obraz przechodzący przez grabber. Grabuje po przepuszczeniu sygnałów analogowych przez retrotynka 4K CE. Nie jest już taki ładny jak HDMI, a poza tym widać pasy na górze i dole ekranu. Są tam, bo konsola jest ustawiona w tryb działania PAL, a on się takimi paskami właśnie charakteryzuje. Teraz czas na złącze komponent po prawej stronie konsoli. Podłączyłem je do monitora, po czym okazało się ku mojemu zdziwieniu, że nie jest to kompozit, ale RGB. Okazuje się, że o ile złącze zwykłego wideo zawsze nadaje zwykłe wideo, to pozostałe złącza nadają wszystkie razem jeden z pozostałych rodzajów sygnału: RGB, komponent lub S-Video. Co nadają, zmienia się ładując odpowiedni konfig z menu głównego Superstation One. I tak to wygląda zgrabowane. Całkiem ładny sygnał, muszę powiedzieć. Zobaczmy to jeszcze raz. W bardzo prosty sposób z menu konfiguracji możemy przełączyć się z trybu RGB na tryb komponent. Oczywiście muszę też zmienić tryb działania samego monitora. A czemu to tak mruga? A przestawił mi się też tryb konsoli na NTSC. Oczywiście tutaj nie zmieni to kolorów w obrazie, ale zmieni ilość klatek, a aparat ustawiony mam tak, by nie migał przy 50 klatkach na sekundę. Zmieniamy na PAL i wszystko gra. Osobiście nawet nie widzę różnicy między RGB a komponentem. To co, rzućmy jeszcze może okiem na wszystkie rodzaje sygnału: HDMI, RGB, komponent i kompozyt. Porównajmy, jak to wygląda. No generalnie ta konsola naprawdę nadaje ładny analogowy sygnał. Nawet zwykłe wideo wygląda całkiem w porządku. Wrócę jeszcze do tych deep switchy. Pierwszy, jak już wiecie, zmienia kodowanie kolorów z NTSC na PAL. Drugi jeszcze nie do końca wiem, co robi, ale chyba zmienia działanie sygnału S-Video, bo sygnał Luma jest tylko w S-Video obecny, ale tego jeszcze nie testowałem. Trzeci jest natomiast dość ważny. Mówiłem Wam przed chwilą, że przełączanie pomiędzy trybami działania wyjść wideo jest możliwe dzięki ładowaniu konfigów, ale to nie jest do końca prawda. Prawda jest taka, że jest to również możliwe dzięki temu, że do Superstation One są dołączane specjalne zmodyfikowane rdzenie, które na to pozwalają. Nie są one jeszcze dostępne publicznie, więc jeśli sobie włożymy do tego urządzenia kartę od zwykłego Mistera FPGA, Mistera Pi, albo zaktualizujemy rdzenie do niby nowszych wersji, to umiejętność programowego przełączania trybów działania portu wideo zaginie. Wówczas trzeba użyć tego trzeciego switcha do przełączania się. Tutaj zgaduję po nazwach między sygnałem, jaki chce nadawać sam rdzeń FPGA, a tym, jaki chce nadawać ten zewnętrzny moduł Superstation One generujący obraz. Też nie do końca tutaj wiem, jak to działa, bo tego nie testowałem dokładnie. Natomiast z tego, co słyszałem, ta umiejętność programowej zmiany sygnałów wideo już za moment ma trafić także do głównej linii rozwojowej rdzeni i problem tego przełącznika zniknie. Ostatni switch to, jak sama nazwa wskazuje, opcja dodania sygnału synchronizacji do sygnału koloru zielonego. Tak działa złącze RGB w telewizorach, dlatego jest to standardowo włączone. Chyba tylko przy używaniu monitorów VGA należałoby to przełączyć na OFF, czyli w górę. Dobra, wiem, że się powtarzam, ale na razie używanie tej konsoli wbrew jej założeniom to jest pewien rodzaj przygody. No to co? Pogadajmy o cenie. Ja za tą konsolę dałem z podatkiem $184, czyli 680 zł. W tym momencie cena podskoczyła do $260, czyli do około 960 zł. Natomiast cena pełnej konfiguracji zwykłego Mistera Pi to $153, czyli 566 zł. To wszystko oczywiście z VAT. Jeśli idzie o mnie, to uważam, że zakup wersji Founders to był dla mnie mega dobry deal. 100 zł różnicy od zwykłego Mistera Pi, a dostałem nie kanapkę do samodzielnego składania, ale produkt typowo konsumencki, z piękną obudową, opakowaniem, wykonaniem i dużymi możliwościami. Dobra, no wiem, że teraz jego strona programowo-dokumentacyjna leży i kwiczy, ale to się niedługo zmieni. Ci, którzy kupili wcześniej Mistera Pi od takiego udona, wiedzą, że dostarcza on kompleksowe rozwiązania, tylko tutaj jeszcze nie zdążył. Natomiast ta cena nowa dla normalnych kupujących 960 zł
Konkurencyjny analog 3D, klon tylko i wyłącznie Nintendo 64, kosztuje 1350 zł. Konsola M64, również klon N64, w przedsprzedaży to 960 zł. To są rozwiązania emulujące sprzętowo tylko jeden produkt. Coś bliższego do Super Station One, na przykład uniwersalny Mister Multisystem 2 z wyjściami analogowymi to 1300 zł. Także Super Station One wygląda nadal całkiem nieźle cenowo, ale z drugiej strony za dużo mniej można mieć praktycznie identyczny funkcjonalnie zestaw Mistera P. No jeszcze, jeśli chcecie napęd DVD i dodatkowe porty, to musicie dać 200 zł górką. Ja dałem tam ciut mniej. Przypomnę też, że sporo ludzi dalej czeka na zamówione wersje Thunders, a sam dock dopiero jest produkowany. Także nic tutaj nie dostaniecie w tym momencie od ręki, w przeciwieństwie do Mistera P. Jakieś konkluzje? Konkluzje mam chyba takie, że jest to, przynajmniej dla mnie, świetny zakup. Wiadomo, że kompletnie niepotrzebny, bo posiadam już Mistera P i właściwie to, co ma ta konsolka, ma również Mister P, ale fakt, że jest taka śliczna, piękna, ma wszystkie wyjścia analogowe wyprowadzone normalnymi portami i nie potrzebuje żadnych specjalnych kabelków, żeby podłączyć cokolwiek tutaj do dowolnego telewizora, to jest dla mnie duża wartość dodana. Jak jest tutaj z Wami? Napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie sobie to kupić, może kupiliście, może czekacie, a może już macie. Jak Wam się podoba nowe Super Station One? Napiszcie, a ja z Wami widzę się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia.